Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną. Za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Dzień dobry. Jeśli silnik Waszego BMW 1150 lubi czasem podymić, na przykład przy uruchamianiu, albo może pali więcej oleju niż dotąd, być może czas już na ten mały drobiazg. Uszczelniacze zaworowe. W silniku jest ich 8. Dokładnie tyle, ile zaworów. Działają jak Zimmering. Uszczelnienie, które już dobrze znacie. Tyle, że są takie małe, jak trzonki zaworów ssących i wydechowych. Pokażemy, że ich wymiana wcale nie musi się łączyć ze skomplikowaną naprawą. Pokażemy, jak to zrobić bez zdejmowania głowicy. Tyle, że będziemy potrzebować takiego urządzenia za 100 kilkadziesiąt złotych i taki wężyk z końcówką, z gwintem, jaki ma świeca zapłonowa. Wydatek nieduży, a oszczędności spore. Już za chwilę, czytelnie, krok po kroku. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Ten motocykl to BMW 1150 GS z 2003 roku, a jego przebieg przekroczył 200 tysięcy kilometrów. Wymienimy dziś uszczelniacze trzonków zaworowych. Stare, pracujące w tak ciężkich warunkach, przestały dobrze spełniać swoje zadanie. Zamontujemy nowe, z pewnością poprawi się szczelność w tym miejscu. Ich cena nie jest wysoka, a jeśli nie będziemy musieli zdejmować głowic silnika, może to być szybka naprawa. Przy okazji zbadamy sprężyny zaworowe. Sprawdzimy, czy mieszczą się w tolerancji wymiarów. Do takiej wymiany będziemy potrzebować wężyk z końcówką gwintowaną, odpowiadającą gwintowi świecy zapłonowej oraz prosty klucz do rozpinania zaworów z końcówką odpowiadającą średnicy talerzyków sprężyn zaworowych. Oraz dostęp do sprężonego powietrza. W serwisie taka naprawa jest droga i pracochłonna. Wymaga zdjęcia głowic. Będziemy posiłkować się instrukcją, ale głowicę pozostawimy na miejscu. Dzisiejsza naprawa nie jest wykonywana przez serwis w taki sposób. Zastosujemy skuteczną metodę wymiany uszczelnień zapożyczoną z warsztatów samochodowych. Dzięki temu unikniemy wymiany uszczelki pod głowicą, rozpinania rozrządu i kłopotliwego odkręcania kolektora wydechowego. Taką pracę można wykonać na przykład przy okazji regulacji luzów osiowych dźwigienek zaworowych, luzów zaworowych lub przy wymianie lasek popychaczy zaworowych.
zdjęciu pokryw należy najpierw ustawić tłok w górnym martwym punkcie dla wybranego cylindra. W tym celu wałem silnika możemy obrócić za pomocą koła napędowego po wrzuceniu biegu lub w bardziej precyzyjny sposób, obracając kołem pasowym napędu alternatora. Po ustawieniu tłoka w górnym martwym punkcie dźwigienki zaworowe nie będą podpierały zaworów. Obracając wałem badamy położenie tłoka. Czekamy, kiedy po suwie ssania nastąpi suw sprężania. Zawory ssące się otwierają. To suw ssania. Zawory ssące zamykają się. Następuje suw sprężania. Tłok ustawiamy w punkcie jak najbliżej głowicy, tuż przed suwem pracy. Odległość od denka tłoka do przylgi świecy zapłonowej powinna być podobna do tej. Jest też inny sposób na sprawdzenie położenia tłoka. Po wyjęciu gumowej zaślepki na obudowie koła zamachowego czekamy na pojawienie się tego znaku. Teraz mamy gwarancję, że tłok znajduje się w najdalszym punkcie suwu sprężania. Dźwigienki zaworowe powinny być luźne. W tym momencie można założyć blokadę wału w przeznaczone do tego miejsce. To kawałek zagiętego pręta Fi 8 mm o kącie lekko rozwartym, którego każdy z boków ma około 100 mm. Do wymiany uszczelnień nie jest potrzebne aż tak dokładne i potwierdzone w wielu miejscach ustawienie tłoka. Pokazaliśmy tylko kilka metod do wyboru. Teraz możemy przystąpić do demontażu. Początkowe prace, takie jak na przykład demontaż podpory dźwigienek zaworowych, jest tożsamy z pracami przy regulacji luzów zaworowych. Jak się wykonuje takie prace ze wszystkimi szczegółami znajdziecie w filmie przedstawiającym regulację luzów zaworowych na kanale Jarko Motocykle.
Przyszedł czas na zamontowanie dźwigni do rozpinania sprężyn zaworowych. Powinniśmy znaleźć dla niego dobrą podporę. My wykorzystamy otwór po śrubie mocującej plastikową osłonę pokrywy zaworowej. Podobne narzędzie można kupić na portalach aukcyjnych za ułamek kwoty, jaką wydamy na taką naprawę w serwisie. Naciskając na dźwignię będziemy ściskać sprężynę, po to, aby wyjąć kamienie blokujące talerzyk i następnie zdjąć sprężynę. Aby to zrobić, musimy spowodować zatrzymanie zaworu w pozycji zamkniętej. W tym celu podamy sprężone powietrze do cylindra, w miejscu, gdzie była świeca zapłonowa, za pomocą wężyka. Jeden z jego końców odpowiada gwintowi świecy zapłonowej. Drugi to zwykła końcówka pneumatyczna. Wytworzone w ten sposób ciśnienie w komorze spalania zablokuje zawory w pozycji zamkniętej. To ułatwi nam demontaż sprężyn. W ten sposób zablokowaliśmy zawór. Talerzyk sprężyny po naciśnięciu odsłania kamienie. Pozostaje je delikatnie wyjąć. My używamy końcówki magnetycznej. To prosta czynność, która będzie wymagała jednak trochę zręczności. Po wyjęciu zabezpieczeń możemy wyjąć sprężynę zaworową, uzyskując dostęp do całego trzonka zaworu oraz uszczelniacza. Do demontażu uszczelniaczy przewidziano specjalne szczypce, które ułatwiają to zadanie. Jeśli tego nie mamy, musimy wykazać się kreatywnością. Zwykłe kombinerki nie będą do tego dobre. My użyliśmy szczypiec do zdejmowania izolacji z przewodów elektrycznych. Narzędzie musi pewnie chwytać uszczelniacz. W innym przypadku, zsuwając się w niekontrolowany sposób, możemy zarysować trzonek zaworu. To jest nasz stary uszczelniacz. Jak widać, jego budowa przypomina zwykły simmering. Jego druga strona pozwala trwale umieścić go w głowicy. Guma starego uszczelniacza jest nie tylko zesztywniała. Jak widać, ma również większy otwór. Do każdej głowicy będziemy potrzebowali 4 uszczelnienia. Tyle, ile jest w niej zaworów. To dobry moment, aby skontrolować sprężyny zaworowe, ich wysokość. Od jej sprężystości i wysokości będzie zależała szybkość, z jaką zawór będzie się zamykał. To istotny parametr, zwłaszcza przy wyższych obrotach silnika. Producent podaje dokładne parametry. Minimalna długość sprężyny to 39 mm. Ta ma 41,2. Tak więc może być zamontowana ponownie.
Uszczelniacz można podzielić na dwa elementy. Część uszczelniającą na trzonku zaworu i drugą, która powinna być również szczelnie i pewnie zapięta w gnieździe na głowicy. Do wciśnięcia uszczelniacza na swoje miejsce przewidziano narzędzie, specjalną rurkę. Jeśli jej nie mamy, możemy spróbować poszukać czegoś, co może ją zastąpić. Ponownie, aby zatrzymać zawór w pozycji zamkniętej, podajemy powietrze do komory spalania. Aby zabezpieczyć wargę uszczelniacza przed uszkodzeniem, podczas wsuwania na trzonek zaworu zabezpieczamy go kawałkiem koszulki termokurczliwej. Jeśli obkurczymy jej koniec, będzie łatwiej wsunąć uszczelniacz. Gumowe elementy uszczelniacza i trzonek zaworu delikatnie natłuszczamy. Upewniamy się, czy uszczelniacz został prawidłowo osadzony. Jeśli tak jest, możemy przygotować się do montażu sprężyny. Jak działa blokada sprężyny na trzonku zaworu? Małe metalowe kamienie w kształcie stożka opierają się o wgłębienie w trzonku zaworu. A z drugiej strony zaciska się na nich talerzyk. Ponieważ montaż sprężyny wymaga zręczności, a metalowe zabezpieczenia często przy tej czynności wypadają, warto zabezpieczyć wnętrze silnika przed przypadkowym zgubieniem ich w jego wnętrzu. Jest wiele metod na aplikację zabezpieczeń. Jedną z nich jest przyklejenie, np. do wkrętaka za pomocą smaru. Na każdym zaworze będziemy powtarzać te same czynności, ale natrafimy na różne przeszkody. Tutaj podstawa wałka rozrządu uniemożliwi użycie naszego narzędzia.
Dlatego zmodyfikowaliśmy jego końcówkę, wycinając 1/3 obręczy. Tak, aby swobodnie operować w tym miejscu. W tym miejscu często pozostają resztki starych uszczelnień. Dzieje się to prawie zawsze przy zaworach wydechowych. Drugą część zabezpieczenia dużo łatwiej jest umieścić na swoim miejscu, ustalając najpierw jej położenie i delikatnie przyklejając odrobiną smaru. Potem pozostaje tylko wsunąć. Na górnym zaworze ssącym napotkamy przeszkodę. Po zdemontowaniu kamieni talerzyk sprężyny nie pozwoli się zdemontować. Będzie opierał się o podstawę wałka rozrządu.
Aby go zdemontować, należy zamknąć powietrze do komory spalania i pozwolić na samoistny spadek ciśnienia. Teraz możemy delikatnie wbić zawór do środka. Taki zabieg pozwoli na uwolnienie sprężyny. Nie ma obawy przed wpadnięciem zaworu do cylindra. Zawór oprze się o tłok będący teraz w górnym martwym punkcie. Teraz, montując nowy uszczelniacz, powtarzamy wszystkie czynności. Ponieważ w komorze spalania nie ma teraz ciśnienia, wciskamy zawór do momentu oparcia o tłok. Nakładamy sprężynę z talerzykiem. Następnie ściskamy tak mocno, aż uzyskamy dostęp do trzonka zaworu. W takiej pozycji możemy wysunąć go już, na przykład za pomocą szczypiec. Od momentu otwarcia powietrza i doszczelnienia zaworu w gnieździe powtarzamy wcześniej już znane czynności. Po zamontowaniu 4 nowych uszczelnień możemy zamontować dźwigienki zaworowe i ich podporę. To czynności, które przygotowują nas do prawidłowego dokręcania głowicy, bo należy pamiętać, że odkręciliśmy jej 2 nakrętki.
Nakrętki głowicy powinny zostać zamontowane na mokrym gwincie, czyli odpowiednio nasmarowanym olejem silnikowym. Należy zwrócić uwagę na budowę nakrętek i ich orientację względem głowicy. Przed rozpoczęciem przykręcania nakrętek głowicy należy wykonać regulację luzu osiowego dźwigienek zaworowych. Jak to prawidłowo zrobić, możecie zobaczyć w filmie na kanale Jarko Motocyklem. Najpierw dokręcimy wszystkie mniejsze śruby. Teraz mamy luźne te dwie nakrętki. Głowica powinna zostać przykręcona systemem krzyżowym, czyli po przekątnej. Dokręcamy pierwszą luźną nakrętkę momentem 20 Nm. Teraz obrócimy ją dokładnie o 180 stopni. Teraz luzujemy nakrętkę po przekątnej. I dokręcamy ją siłą 20 Nm, aby potem dokręcić ją o kolejne 180 stopni. Teraz przyszedł czas na luźną, wcześniej odkręcaną i demontowaną nakrętkę. Powtarzamy dokładnie te same czynności. 20 Nm i 180 stopni w prawo. Ideą takiego postępowania, luzowania i dokręcania jest odprężenie głowicy. Dokręcenie jedynie dwóch zluzowanych nakrętek w jednej linii może do nich doprowadzić. Procedura, którą widzicie, stosowana jest po wymianie uszczelki pod głowicą i zalecanego przebiegu w kilometrach po takiej wymianie. Zakończyliśmy wszystkie ponadstandardowe czynności związane z wymianą uszczelniaczy zaworowych. Teraz pozostaje ustawić luz zaworowy, zaworów ssących i wydechowych. Wszystkie szczegółowe informacje, jak to zrobić, możecie znaleźć na playliście BMW Workshop na tym kanale. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne dane, wymiary luzów zaworowych,
prawidłowego luzu osiowego dźwigienek zaworowych, narzędzia i momenty, z jakimi dokręcić wszystkie śruby. Tym prostym sposobem mamy zamontowane nowe uszczelniacze na wszystkich zaworach. Jeśli silnik wcześniej poddymiał, lubił puścić obłok niebieskiego dymu z tłumika przy uruchamianiu albo palił ponadnormatywne ilości oleju, najprawdopodobniej nie będzie już tego robił. Mamy nadzieję, że doceniacie naszą pracę nad filmami dla Was. Setki godzin w warsztacie z kamerą i przy montażu. Wszystko po to, aby oglądając nasze tutoriale łatwiej się Wam pracowało we własnym garażu. Motocykl, który już dobrze znacie z warsztatu, jeździ co roku bardzo daleko, od Azji po Afrykę. Pomimo swojego wieku ciągle jest sprawny. To dowód na to, że prawidłowy serwis jest bardzo ważny. Liczymy na Wasze podziękowanie w formie subskrypcji i łapki. Liczymy na Was. Cześć!